Słuchajcie, skoro sklep za obligacje dostał zmianę, to wypadałoby zrobić tier listę tych wszystkich maszyn, które właśnie w tym sklepie za obligacje są. Postaram wam się podpowiedzieć co, jak i dlaczego każdy z tych czołgów może być lepszy lub gorszy i dla kogo dana maszyna może być po prostu albo fajna, albo grywalna i czego szukać właśnie w tym sklepie za obligacje. Więc zapraszam serdecznie, ale zanim przejdziemy, jedno ważne info. A jeżeli chcecie, moi drodzy, darmowe fanty, to wchodzicie sobie na stronę Wargamingu, klikacie lewym w prawym górnym rogu na swój nick, aktywuj kod Wargaming, klikacie sobie ten kodzik pokazany w tym momencie na ekranie, proszę bardzo, i odbieracie fanty. Ewentualnie link oczywiście będzie też pod filmem. Fanty to kamuflaż dla wszystkich, a jeżeli się nie logowaliście wcześniej, to dostajecie KP plus książeczkę i oczywiście wcześniej wspomniane kamo. Proszę bardzo, a ja dziękuję. I oczywiście oprócz kodów wpadajcie proszę bardzo na Twitcha, bo w tym tygodniu, a tak na dobrą sprawę w ten weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, mamy dropy. No i te dropy są jakie są. Od godziny 16 do godziny 1 macie fanty w sobotę. Są jakieś rezerwy, są jakieś zestawy naprawcze i pierdółki, no ale w niedzielę macie już szansę na fanty lepsze. Albo to będą czołgi jak ISU, jak Joch, albo dzień premium, albo styl 2D lub styl 3D dla obiekta 140 i oprócz tego oczywiście reszta fantów. Zapraszam do siebie, wpadajcie. Moi drodzy, zanim przejdziemy dalej, krótka informacja o systemie doboru i ulepszeniach dodanych w aktualizacji 2.4. Nie będę was zanudzał stricte tutaj wszystkimi zmianami, nie będę tego wszystkiego czytał, bo to nie ma sensu, ale przede wszystkim dla was. Na pewno tutaj widzicie te wszystkie ładne, piękne czarty, które są zrobione przez Wargaming. Nie będzie trzech czołgów lekkich, będą tylko 2 na drużynę, bo EBR będzie teraz też liczony jako czołg lekki, więc bardzo fajna zmiana. Będziemy mieć podział na podklasy, jeżeli chodzi o czołgi lekkie. W końcu będzie dobierać Tesaka na jakiegoś Tesaka, a nie Tesaka na Manticore, bo to było chore. Umówmy się, rzuciło ci prochorówkę i była istna tragedia. Więc tutaj dużo zmian. Przyjrzyjcie się temu, co was czeka, żeby później nie było problemów. Zapraszam. Mamy tiery 10 i tiery 10 zostawimy sobie gdzieś tam z boku. Ja bym polecał z tierów 10 121B, ewentualnie M60, ale co kto lubi. FOSH 155 do zabawy lub Death Star, czyli FV183 też może być dla niektórych zabawne. Skupimy się raczej tylko i wyłącznie na premkach. Więc pierwszą premką, jaką zrobimy, jest Charmle. I o co chodzi z Charmle i dlaczego on ląduje w B-tierze? Bo to nie jest zły czołg do robienia uszkodzeń. Jednak, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że też spotowanie tą maszyną większego sensu moim zdaniem nie ma, gdy mamy Elcivena gdzieś tam do kupienia za golda albo po prostu inne lighty, które gdzieś tam też będę tutaj właśnie przerabiać. Więc Charmle do robienia misji na uszkodzenia krytyczne, na jakieś podpałki, do bawienia się w taką bardziej hybrydę damage'ową, jak najbardziej tak. Ale pod spota uważam, że są lepsze maszyny stricte. T54D. No ja tutaj się zastanawiam, czy dać go do A-tieru, czy do B-tieru. Wydaje mi się, że niektórzy by go mogli na spokojnie wrzucić do A-tieru. Jednak ja uważam, że on gdzieś tutaj może mieć swoje znaczenie. B-tier mamy odcinek też tego czołgu zrobiony. Możecie sobie zobaczyć. Niedawno właśnie te wszystkie zmiany wyszły w sklepie za obligacje, więc tam też granie tym czołgiem możecie sobie oblukać, jak on działa, jak on funkcjonuje. Fajna maszyna, ma pancerz na wieży i na kadłubie. Można tym grać jak hatekiem, robić sobie scrapa, jeżeli nie ma tierów 10 oczywiście. Można sobie pofolgować. Jednak nie jest to super szybki met. Z drugiej strony działo ma całkiem fajne i przyjemne 390 na bombie. Fajna celność jak na taką maszynkę. Nie można mieć z nim żadnych problemów. Jeżeli ktoś lubi medy bardziej opancerzone, to jak najbardziej się nada. Kolejną maszyną, jaką mamy, no to będzie Tiger Mouse. Ja Tigera, czy też Tigera Mouse'a dodaję sobie tutaj. Dla mnie ta maszyna jest bardzo przyjemna. Lubię nim grać, ma bardzo fajną wieżę na płasko, więcej pancerza niż Mouse, więc dinga momentami tą wieżą więcej niż by mogło się wydawać i więcej niż jego tutaj większy brat, tak go nazwijmy, czyli Mouse. Drzewkowy czołg 10 poziomu. Alfa bardzo spoko, działko chodzi bardzo spoko. Szkoda, że nie ma trochę więcej pancerza na tej dolnej płycie albo na bokach. Wtedy byłoby genialnie, ale gra się tym mi personalnie dobrze, gdy jeżdżą hateki. Nie mam problemu z tym, żeby dojechać do damage'a, bo też nie jest taką wolną krową. Dla mnie totalny faworyt, jeżeli chodzi właśnie o ten sklep za obligacje. Co do samej WZ-y, nie wiem, czy pamiętacie WZ-ę, to jest chiński czołg 9 poziomu. Ona kiedyś była tragiczną maszyną, a teraz
no jest lepsza, ale dam ją do B-tieru. Niektórzy pewnie mogliby się pokwapić, tak, Jezus Maria, przepraszam, język mi się prącze, żeby wrzucić go do A-tieru, do C-tieru, ale ja uważam, że to jest solidna maszyna. Ten czołg jest naprawdę okej. Mamy polepszone po tych buffach wiele statystyk na tym tworze i możemy sobie komfortowo grać w grę. Jednak ciągle uważam, że ten DPM tutaj delikatnie może być frustrujący dla niektórych graczy. Za to mamy bardzo dobry pancerz, za to mamy całą masę hapeków, za to możemy sobie bez problemu grać na te wymiany z większością maszyn na 9 czy 10 nawet poziomie. Jest co rozdawać po prostu. Działko bardzo przyjemne, jeżeli jest skupione na maksa. Wręcz żyleta czujecie, jakbyście grali jakimś tedekiem albo jakąś nie wiem, fajną maszyną medową, która wszystko trafia. No tylko, no znowuż, przeładowanie troszkę boli. No cóż, to jak mamy omówiono te 4 czołgi 9 tieru, no to trzeba też przypomnieć sobie, że jest taka maszyna jak Toro. No i niestety, ale Toro moim zdaniem nie dowozi. To nie jest najgorszy czołg, jakim kiedykolwiek graliście. To nie jest najgorsza maszyna na 8., 9. poziomie. 9. Bo to 9. Mamy magazynek, mamy wolny czas niestety uzupełniania tych pestek magazynku, nie mamy jakiejś super alfy. Uważam, że trzeba bardzo często strzelać tym z hitów, żeby cokolwiek tym zrobić, bo no nie załadujemy na APCR-y na starcie, pojedziemy potem gdzieś, cholera jasna, cholera wie gdzie, na hateki i nagle się orientujemy, że nie możemy zrobić pocisków, tak? No to żadnej penki nie możemy dać, bo mam 248 peny na APCR-ze. No to zmieniamy sobie na hity, mamy załączoną intuicję, no i ładujemy jedną pechę i nasz DPM totalnie nie istnieje. Dodatkowo pancerz tego czołgu pozostawia wiele do życzenia, plus dodatkowo z tego też, co wy zaobserwowaliście na pewno, wieża z tyłu będzie utrudniać granie w wielu pozycjach, dlatego Toro ląduje dla mnie personalnie w C-tierze. Bulldog niemiecki i na spokojnie można byłoby go wrzucić gdzieś do B-tieru, ja go daję do C-tieru, bo nie mam nim takiej frajdy do grania. Ma bardzo fajne haeki, ale też jest bardzo dużą maszyną. W sensie, jeżeli chodzi o jego gabaryty, o jego kamuflaż. Tutaj nie spełnia tych kryteriów, które ja bym chciał mieć na czołgu lekkim, czyli fajny jest do kontrowania innych lightów, bo mamy fajną penę z haeka i same haeki robiące dużo uszkodzeń innym czołgom lekkim, ale brakuje nam tego, co w tym czołgu lekkim jest najważniejsze, czyli możliwości spotowania. Dlatego nie jestem w stanie wyżej dać tej maszyny, ale jak ktoś by się uparł, to sądzę, gdyby chciał pograć jako taką hybrydą, znowuż pod uszkodzenia i czasami coś pod spota, to myślę, że byłby jak najbardziej okej. Za to dużo wyżej dałbym Senlaka. Albo po prostu wyżej. Senlak dla mnie jest fajną maszyną za obligacje, więc jeżeli nie macie lighta, nie macie żadnego czołgu lekkiego, to wydaje mi się, że Senlak jest najsensowniejszy, jeżeli chodzi o granie. Nie miałem tym o dziwo problemów, jeżeli chodzi o granie pod spota. Ma troszkę mniejszy profil z tego, co pamiętam, niż Bulldog, więc gdzieś tam te pestki może niekiedy mniej nas się mają. Też ma dodatkowe, z tego co pamiętam, Szymek mnie sprawdzi, ale z tego co pamiętam miał fajne haeki i dało się tym właśnie na haekach pograć i nie miałem problemów z tym właśnie, żeby Senlakiem robić uszkodzenia, czy właśnie robić spota. Ciekawa maszyna, nie tak popularna pewnie jak inne czołgi lekkie, ale dla mnie przyjemniejsza po prostu do grania. No i tutaj mamy Bulldoga chińskiego. W sensie, no nie mogę dać wyżej na Boga niż Bulldoga niemieckiego, albo nawet na tym samym poziomie. No jest to gorszy czołg, tak, niż Bulldog niemiecki. Nie mamy tutaj dostępu do haeków, to jest problem. Nie mamy tych fajnych haeczków, więc co robimy? Jeździmy i pizgamy sobie po te 100 coś uszkodzeń na strzał, co jest bardzo frustrujące. Mamy tutaj tego tak zwanego machine guna, ale wydaje mi się, że też jego czasy gdzieś tam przeminęły, więc pod tym względem wrzucę go do C-tieru, ale bardzo, bardzo daleko, no bo wyżej go dać na Boga nie mogę. Weźmy się za medy, skoro mamy czołgi lekkie zrobione, mamy zrobione 9 poziomy, no to warto byłoby pogadać w ogóle o tych czołgach dostępnych za obligacje, właśnie jeżeli chodzi o 8. No i Móc jest ciekawym tworem, tylko nie wiem, gdzie jestem w stanie go znaleźć, bo tutaj jest tyle tych maszyn, że zaraz oszaleję. Dragon, bla, bla, jest Móc. I ja Muca dałbym na spokojnie do B-tieru, jeżeli pamiętajcie, że to nie jest ranking ogólny super najlepszych czołgów ze wszystkich czołgów z całej puli premek brany, tylko to jest ranking względem tych czołgów dostępnych za obligacje, tak? Tutaj wybieramy
najlepsze rzeczy z tego, co mamy. A wydaje mi się, że móc na spokojnie w betierze siedzi, mamy 300 na bombie, spoko penę, nawet coś raz na jakiś czas odbije, ale rzadko. Całkiem solidna maszyna, jeżeli chodzi o czołgi za obli. Czy jest najprostszy do grania? No nie powiedziałbym, ale ma duże gabaryty, ale jeżeli wam się akurat tutaj taka maszyna trafi, to sądzę, że będziecie w stanie nią jakoś kredki podfarmić. Więc móc plusik na pewno po tych buffach stał się całkiem przyjemny, bo dostał z 240 do 300 alfa, a to jest naprawdę sporo. No dobrze, to jak to mamy zrobione, to weźmy sobie, na pewno weźmiemy gwardzistę, bo gwardzista też się znajduje w sklepie za obligacje, więc warto o nim powiedzieć. I ja mam problem, bo nie wiem za bardzo, gdzie gwardzistę wrzucić. Czy do betieru, czy do cetieru. No to jest taki przeciętniak za obligacje i nie uważam, żeby był jakiś super tragiczny. Ma fajne i ciekawe działo, ale pamiętajcie, że macie wieżę z tyłu, więc to może niektórych z was odpychać. Dlatego tutaj, jeżeli nie lubicie czołgów z wieżą z tyłu, no to na gwardzistę musicie bardzo, ale to bardzo uważać. Jednak nie uważam też, że jest słaby. Jeżeli będę się powtarzał, to przepraszam, jestem dość zmęczony, ale ten odcinek trzeba oczywiście zrobić. A tego cholerstwa to bym w ogóle, moi drodzy, nie brał. A to dlaczego? Bo Kreon Patton buffa, nawet jeżeli dostał, a nie pamiętam go, czy on dostał faktycznie, czy nie, czy jest zapomnianym czołgiem, no to strzelanie po 240 z takiej fifki, no nie ma najmniejszego sensu, więc uważajcie na to, co bierzecie, żebyś po prostu nie wkopać i nie stracić zbyt dużo obligacji, bo to będzie bolało. Ta maszyna dla mnie personalnie nie oferuje niczego. Ani tym sensownie kredek nie zarobisz, ani nie będziesz w stanie fajnie gdzieś tam podfarmić sobie uszkodzeń, ani nie przetrwasz za długo. No, czołg raczej taki bez potencjału. Dlatego większym potencjałem już na pewno będzie lorka, ale ona też za wysoko nie pójdzie. Już tłumaczę, czemu dałem lorkę do C-tieru, a nie do B-tieru, tak jak całą resztę. Lorka posiada bardzo duży profil, tak? Mamy dużą, wielką kobyłę. Mamy też przeładowanie tego magazynka, no nie za szybkie, no mówmy się, tutaj nie mamy jakiegoś błyskawicznego magazynka, no i nie mam takiego wrażenia, że ten czołg zwojuje jeszcze w dzisiejszym World of Tanks cokolwiek. Być może jak ją macie, to czasami na FL-a można sobie nią zagrać, ale w dzisiejszych czasach to jest tyle fajnych czołgów premium, że nie widzę większego sensu i potencjału, żeby kupować Lorraine za właśnie tyle obligacji, więc radziłbym się wstrzymać i wziąć z listy coś po prostu lepszego. No a jeżeli o czymś lepszym mówimy, to musicie chwilę poczekać, bo teraz mamy Chieftaina 95 i tego, Boże broń was brać tę maszynę. To jest twór, który zasługuje na zapomnienie i na usunięcie go z gry, żeby nie wyciągać od ludzi obligacji, albo zasługuje na to, żeby go bardzo sensownie zbufować. Niestety, ale Chieftain 95 czy T95 no nie ma nic ciekawego do pogrania. Nie mamy ani jakiejś super alfy, ani dobrego pancerza. No na dobrą sprawę chłam i syf, jakich mało. I ja nie uznaję tego czołgu i wolałbym przynajmniej o nim zapomnieć. Także Boże broń tego gówna brać. T34-3, taki Type 59 z trochę większą alfą i bardziej rozwalonym działem. Mamy tutaj preferencyjny matchmaking, więc można liczyć na to, że dziesiątek nie pospotykamy, ale znowuż nie uważam, że to jest maszyna warta jakiegoś większego zachodu czy zabawy. Dlatego uważajcie na TT34-3, chociaż mam wrażenie, że niektórym akurat będzie się dobrze grało właśnie takim tworem. Dla mnie troszeczkę wypadł po prostu z obiegu gdzieś tam tej mety. Nie jest takim kąskiem, na który ja bym się personalnie zdecydował, gdybym miał ograniczoną ilość obligacji. Dlatego proszę was, uważajcie, ale nie jest to też złe. Znowuż bardziej przeciętniak, prawdopodobnie można byłoby go nawet wrzucić na spokojnie do betieru, ale mnie personalnie po prostu nie przekonuje, więc proszę zwróćcie to też na to uwagę. Za to może to być dość kontrastowe, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch maszyn. Tutaj mamy 1.2.2 TM, jednak 1.2.2 TM oferuje nam lepszy pancerz na wieży, fajniejszy pancerz ogólnie. Mamy świetne celne działo, mamy świetną penę, bo tutaj chyba pod 300 podchodzi. Problem tego czołgu jest następujący i to jest DPM. I DPM niestety, ale tę maszynę bardzo zaczął ograniczać w dzisiejszych szybkich randomach, takich wiecie, speedrunach, gdzie musimy farmić, w krótki okres mamy na farmę, bo mamy na przykład minutę po dojeździe i nagle cała drużynka pada, no i tutaj akurat w takich wolniejszych randomach te 1.2.2 TM jest przepięknym, przecudownym czołgiem, a w takich szybkich może sprawiać ludziom problemy, dlatego o tym też proszę pamiętajcie.
nasza polska chwała, polska duma, czyli Lis. No jedna z najlepszych maszyn ciągle takich, które nie posiadają magazynka medowych na tym poziomie, jest do wzięcia za obligacje, więc warto wykorzystać tutaj potencjał waszego garażu i waszych zasobów i wziąć sobie Lisa. Mamy bardzo spoko platformę. Wszystko na tym czołgu działa i gra. Być może troszeczkę zbyt mułowaty, ale dacie sobie z tym radę. Możecie zainstalować sobie turbo, dacie sobie dosył staba venta i też będzie działał. Czołg na wielu modułach po prostu będzie spełniał swoją rolę, czyli będzie wam farmił kredyty i UFL-a zagracie, i randomy w Plutonie zagracie, i solo zagracie. Nie ma problemu. Z penetracją ma bardzo szybkie, fajne pociski na PCR-ach goldowych. Super sprawa. Nikomu Lisa chyba bardziej przedstawiać nie trzeba. Ciągle daje radę. Dobra maszyna. STRV S81 albo STRV 81, no nie ma sensu. Alfa jak kot napłakał. Pancerz też nie domaga. I uważajcie na te czołgi właśnie z tego detieru, bo mam wrażenie, że one po prostu nie dowożą w dzisiejszej mecie, nie są takimi fajnymi kąskami. Tutaj nie ma nic ciekawego na Boga na tym czołgu i po prostu zaoszczędźcie sobie obligacje, po prostu go nie kupując, ewentualnie weźcie coś, co jest tier wyżej, o to was proszę, bo inaczej będą niepotrzebne zgrzyty, że przepłaciliście tyle obligacji, a dostaliście gówno i to nawet nie w worku, bo wiedzieliście, co kupujecie. Dlatego jak najdalej od tych trzech maszynek, w tym STRV 81. No coś musi być najgorsze, żeby coś mogło być najlepsze. Niestety tak musimy to zrobić, lub stety. A jego kolegą jest Lansen. No i Lansena nie wrzucę do tego samego worka, gdzie wrzuciłem STRV Chieftaina i M46, ale Lansen też swoje lata świetności ma za sobą. Nawet nim grałem, możecie zobaczyć, jak się nim gra w dzisiejszych randomach. No brakuje troszkę albo pancerza, albo celniejszego działa, ale ciągle mamy ten DPM. Pena, no może być, ale jakiegoś większego fanu z grania tym czołgiem nie miałem. Tym bardziej, że ja go nigdy nie lubiłem, ja nigdy za nim nie przypadałem. Są takie czołgi w World of Tanks, których po prostu nie lubisz, więc ja nie będę nikomu rekomendował Lancena C, gdy możecie sobie wziąć na przykład Tiger Mouse'a albo Lisa na Boga, bo to po prostu nie mijałoby się z celem. No i jest szóstka, widzowie. To jest problem. To jest problem, bo zastanawiam się, gdzie ją wrzucić. Czy do C-tieru? No chyba do C-tieru. D-tier to trochę za nisko dla tej maszyny. Dlaczego? Dlatego, że IS-6 nie domaga z peną. Ja wiem, że tutaj mamy te rzucanie całkiem sensowne, bo z tego co pamiętam IS-6 miała ten preferencyjny matchmaking, prawda? Więc tutaj z tą peną, ale nie ma jej w ogóle na randomie. Ona zniknęła z randoma. Nie ma jej, po prostu wyparowała. No została wypchnięta przez całą że tak powiem, rzeszę maszyn. Jaki ja mam z nią problem? Fakt, że ten pancerz, gdy nie strzelają do ciebie z golda, jest okej, to przeważnie hateki, ale na te deki to już boli, a teraz wiecie, jakie twory na randomie jeżdżą, więc nie mamy dużej peny, jakiejkolwiek w sumie na dobrą sprawę. Nie mamy celnego działa, mamy ten pancerz, który działa tylko i wyłącznie w określonych warunkach, więc nie ma, moim zdaniem, sensu brać IS-6B. Lepiej już by było wziąć sobie takiego Defendera, bo Defender jest lepszym czołgiem na dzisiejszy random niż IS-6B. Mamy tutaj zarąbiście fajną, nawet na dzisiejsze realia, przednią płytę. Mamy wieżę, nie powiem, że ona jest zrobiona ze stalinium, ale jest Fakt, że ta wyższa pena go nieźle tyra. Z drugiej strony mamy fajną w porównaniu do IS-6 penę na goldzie, co ratuje ten czołg, żeby nie dać go niżej, bo gdyby Defender miał takie same wartości penetracji jak IS-6, no to prawdopodobnie wylądowałby gdzieś tam dużo niżej. Ale tym się ciągle da grać. Pokazywałem wam wielokrotnie, że Defender dalej jakoś tam dycha na tym randomie, ale nie jest to na pewno pierwszy wybór, jaki ja bym tutaj sobie wziął, jeżeli chodzi o te czołgi za obligacje. No i tutaj kawupiona. Kawupiona, zastanawiałem się, czy B-tier, czy C-tier, ale dam ją do B-tieru z jednego tylko powodu i proszę was, żebyście gdzieś tam wyostrzyli zmysły i posłuchali, dlaczego ona tutaj wylądowała. Ogólnie nie uważam, że kawupiątka jest dobrym kredyt makerem, tak? Że dobrze zarabia kredyty. Bo gdyby tak było, pewnie wylądowałaby tutaj. Ale dlaczego? Dlatego, że jest śmieszna i fajna do grania. Oczywiście też nie w każdym matchmakingu, bo jak traficie na jakieś XM-y, wiadomo, albo na jakieś TD-ki,
9 poziomu to was rozerwie, jeżeli popełnicie błąd, jednak ciągle w wielu grach można się tym dobrze bawić i polecam ją tylko i wyłącznie dlatego, jeżeli ktoś chce sobie pograć Plutony i się bawić na 3 KW5, turbo, wrotki, IHP, wjeżdżacie we trójkę i taranujecie coś na chama, więc raz na jakiś czas taką maszyną pograć można. Mało popularna jest 5, tutaj ciężko jest znaleźć dla niej miejsce. Ja bym w ogóle nie chciał polecać tego czołgu nikomu, kto nie ma tych maszyn, które są gdzieś wyżej usytuowane na tej tier liście. Jest okej, ale nic specjalnego. Ani to nie podniga tyle jak Defender, ani nie porobisz tym tyle uszkodzeń, jak na przykład niektórymi medami z tej listy. Dlatego takie raczej niechciane dziecko wargamingu, tak bym ją nazwał. Pomimo tego, że dostała buffa, to raczej nie ma ludzi zainteresowanych do grania właśnie tym czołgiem. No ciekawe czemu. A teraz creme de la creme, KW4 Kreslawski, no gówno jak cholera, przysięgam. Ja nie jestem... Słuchajcie, ja nie chcę nic gadać, nie? Ale ja personalnie tego czołgu po prostu nie trafię i to prawdopodobnie przez moich widzów, którzy mi go gdzieś tam wciskali na lewo i na prawo. Pozdro Egzek, dzięki za zniszczenie mi obrazu tego czołgu. No KW4 Kreslawski to nie jest coś, czym ja personalnie się dobrze bawię, bo jest jeszcze taki czołg jak KW4 KTTS, ale KW4 Kreslawski no w dzisiejszym randomie też raczej odstaje. No mamy wieżę z tyłu, mamy duży cypel, nie mamy jakiegoś niesamowitego działka, 320 sobie strzelamy. Fakt, że mamy 289 peny, co niby powinno... bo to był KTTS na Boga, a ja o Kreslawskim mówię. Naprawiam, więc tutaj jeżeli chodzi o Kreslawskiego, ciężko jest doszukać się jakichś superlatyw, dlatego nie ma sensu, uważam, że to jest przepalanie bondsów, przepalanie obligacji, dlatego tego czołgu po prostu nie bierzcie. Tak, bo to. No i kolejną maszyną jest Joch. I Joch, o dziwo, jest moim zdaniem lepszą 8 niż drzewkowy twór, na przykład na 9 poziomie, czy nawet na 8. Fajnie się gra tym Jochem. Albo inaczej, jest to bardzo niedoceniona maszyna, jeżeli chodzi o ten segment średniaków za obligacje, ok? Jest to po prostu taki allrounder. Daje sobie radę w większości matchmakingów, tylko pamiętajcie, że macie ten cypel. I ten cypel może powodować dużo problemów, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że gra jakimiś tam radzieckimi maszynkami, jedziesz sobie gdzieś tam i grasz na wieży, no to tutaj będziesz musiał bardziej pokombinować. Bardziej taki gameplay E5 niż Jocha, bym powiedział, na 8 poziomie, ale na ogół daje sobie radę. I Chryslera wam polecać nie będę, dlatego ląduje w C-tierze. Maszyna, która... dość kontrowersyjnie została potraktowana, gdy wychodziła. Już tłumaczę czemu. Na tamte czasy, gdy Chrysler wychodził, to miał zarąbisty pancerz. Nie do przebicia, bez weak spota. No tylko, że w dzisiejszych czasach jest przebijany bardzo łatwo. I po górnej płycie skontowanej, i po dolnej płycie skontowanej, i po wieży jest przebijany, i nawet na boczku, jak robi sobie sidescrapa, też wysoka pena jest w stanie go dorwać, dlatego nie jestem w stanie wam polecić do grania Chryslera GF. Uważam, że miał swój moment, miał swój czas, jego czas przeminął i C-tier uważam, że to jest maks, jaki jestem w stanie zafundować tej maszynie. I podobnie niestety jest z Patriotem, też C-tier, już tłumaczę czemu. Dałem w ogóle Patriota niżej niż Jocha, alfa. Mamy metę typową na alfę, czyli na uszkodzenia, na strzał. No tutaj jak będziemy sobie pyrkać, on jest, żeby nie było, ma przyjemne działo, więc jeżeli chcecie potraktować grę Patriotem jak medem, to można go dać do B-tieru. Jeżeli jak chcecie go traktować jak HTK, no to niestety C-tier to jest maksymalna ranga, na jaką można go wrzucić. Alfa niestety nie dowozi, nie domaga, dużo golda trzeba użyć i czasami będzie wręcz bolało, żeby tym cokolwiek tutaj zrobić za uszkodzenia, no bo jak pojedziemy na hatekownię i będziemy się wymieniać 400 za 200, no to jaki to ma na Boga sens? No i podobnie jest z Liberty, też nie widzę nic ciekawego w tym czołgu, nie widzę tutaj jakiegoś większego potencjału do zrobienia uszkodzeń. Działo jest ok, ale strzelamy sobie po 300, więc lepiej niż na Patriocie, ale tutaj cała reszta nam zaczyna nie dowozić, bo okazuje się, że sidescrapa tym nie zrobimy, na wieżę jakoś super nie poopuszczamy, więc zacznie nam to po prostu psuć cały obraz gry, więc Libertę też bym raczej postawił gdzieś tutaj maksymalnie C-tierze. Somuła jest fajną maszyną i się zastanawiałem, czy dać ją do A-tieru, czy nie. Mamy magazynek, mamy całkiem okej pancerz jak na taki magazynek, bo mamy tutaj dużo więcej dingów zaliczonych niż w przypadku grania MX-em 50-100. Problem może być w momencie, kiedy nie trafiamy swoich pech
pech w magazynku. Takie jest moje zdanie. Jeżeli nie będziemy trafiać tych pocisków, nie będziemy przebijać, no to też ten DPM nam spadnie na łeb, na szyję, no bo przyładowanie maga trwa. Ale można tym pograć na randomie, ciągle uważam, że nie jest źle, ale mogłoby być ciut lepiej. Alpine Tiger. Nie przepadam, ja personalnie nie lubię. Ten czołg oprócz działa teoretycznie i praktycznie nie ma dla mnie nic do zaoferowania ciekawego. Pokrótce wrzucam go po prostu gdzieś tam do CTR-u. Ani to nie ma celnego działa, ani pancerza, no jeździ, no to jest jego zasługa. No i ta wieża ma niestety też problemy czasami z odbijaniem, mamy te dwa duże gary, więc ja się na nim jakoś ciężko odnajduję i nie mogę też go polecić gdzieś tam ze swoim spokojem ducha, żeby później ktoś przyszedł i powiedziałeś, że ten Alpine Tiger to fajne jest, a tak naprawdę to gówno jest. No, każdy lubi co innego, ale ja w tym czołgu potencjału wielkiego nie widzę. Moi drodzy, przechodzimy do niszczycieli czołgów. I teraz tak, słuchajcie, ja wiem, że nie każdy z was gra niszczycielami czołgów. Ja personalnie nie gram już od dawna TDK-ami, które siedzą w krzaku, ale uważam, że do zarabiania kredytów, do porobienia misji, Su-130 PM jest po prostu najlepszym czołgiem ze wszystkich czołgów za obligację, a tak naprawdę jest to niszczyciel czołgów, więc tutaj bym go wrzucił. Dosyłacz, turbo i -8 wystarczy, żeby robić wszystkie zestawy misji. Wystarczy do tego, żeby robić fajną farmę kredek. I to na frontline i na randomie. Uważam, że to jest po prostu najlepsza maszyna do wzięcia za obli, jeżeli chodzi o zarabianie kredytów względem tego, jakie statystyki, jaką platformę oferuje koniec i kropka. Ma bardzo dobry kamuflaż, fajną alfę 520, bardzo fajną penetrację, też 320 chyba, albo 5, z tego co pamiętam. Jego jedynym minusem jest to, że lubi czasami zasiąść kalafiora, albo czasami to i tak zbyt łagodnie powiedziane, bo potrafi po prostu przykalafiorzyć. Więc prosiłbym was o to, żebyście załadowali sobie moduł poddziałko zmniejszający rozrzut, czyli tak zwane potocznie -7, -8 i wasze życie się zmieni. I dajcie też turbo, bo na wstecznym będziecie lepiej jeździć. I ja wiem, że kuszącym jest danie cichego układu, ale ono ma na tyle bazowo dużo kamo, że raczej nie potrzebujesz więcej. No chyba, że je rzuci jakąś otwartą mapę, no to wtedy spoko. 803 bez problemu no i to jest bardzo personalne, bo ona powinna być może tutaj, albo tutaj, ale wiecie co? To jest porąbane, ale ja ten czołg naprawdę lubię, okej? I znowuż ja rozumiem, że na spokojnie może być to Betier. Już wytłumaczę czemu, bo ciągle zarabia dobre kredyty. Mamy świetne apeki na podstawie i na goldzie. Mamy tutaj apeki, które mają więcej peny niż na AMX M4 i na Type'ie i tak dalej, i tak dalej. Więc te apeki siekają i są w stanie rozrywać pancerz całkiem dobrze. Jednak jest jeden minus tego czołgu i to jest kamuflaż, którego nie ma i jest brzydki i ma duży profil, więc tutaj często ludzie nie będą sobie radzić z tą T103. Dlatego względem tego, jak gracie i czym lubicie grać, można go rzucić do Betieru i Atieru. Ja dla świętego spokoju zostawię go w Betierze, chociaż uważam, że zarabia lepiej niż w sumie wszystkie czołgi, które się tutaj znajdują, więc można byłoby go zostawić w tym miejscu. Nie zrobiłem nic pomiędzy Atierem i Betierem, niestety, ale tak to wygląda. Okej, jedziemy dalej. Czołg lekki. Tutaj już przechodzimy na 7. 8 mamy zrobione, ale trzeba byłoby też 7 jakoś gdzieś tam umieścić. No i AMX 1357 jako nowy dodatek na spokojnie. Betier, fajna zabawka, tylko niestety jego jedynym problemem jest to, że on cholera jasna nie zarabia i nie można zainstalować na niego CVS-a. Więc tutaj pod względem fanu, gdy wjeżdżasz, trzymasz ten lewy przycisk myszy, napierdzielasz ten magazynek, super sprawa. Type 62, CTR, nie widzę w nim nic fajnego, nie ma to ani jakiejś super alfy, nie ma ani super platformy, takie do pogrania, ale raczej bym się wstrzymał przed wydawaniem tych obligacji. I tak jak zobaczycie, większość tych maszynek, które teraz będę omawiał pokrótce, to nie są ciekawe czołgi, dlatego ja nie farmię 7-kami, nie uważam, że 7 są dobre do farmy i raczej trzymałbym się 8 tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o farmę kredytów. Jest 2S mógłby być na spokojnie nawet tutaj, bo ta ISK ma fajną bombę. Bardziej bym tym pograł for fun, gdybym lubił granie na niższych poziomach, niż stricte chciałbym tym farmić kredyty, dlatego miejcie to na uwadze, dlaczego go dałem do Betieru, proszę. Także to samo może się tyczyć ISA 2, który będzie gdzieś tutaj jest. To są czołgi po prostu do pogrania z fajną alfą, ale
ale nie cieszyłbym się z nich jakoś niesamowicie bardzo, jeżeli musiałbym nimi zarabiać kredyty. T23-3, D-tier, za mała alfa na cokolwiek, nie gramy tym, nie ma sensu. Nawet for fun ten czołg nie oddaje, więc ja nie widzę potencjału. Nie widzę, szkoda przepalać, moi drodzy, obligacje, koniec i kropka. Dalej, idziemy dalej, bo tutaj mamy jeszcze kilka maszyn. ISU 122S. Czy warto, czy nie warto? No ja bym dał do takiego betieru, no bo można tym sobie postrzelać pewnie, ale skoro mamy do wzięcia Su-130 PM, no to nie widzę też... C-tieru. Nie widzę też większego potencjału do tego, żeby brać siódemkę, która będzie gorzej zarabiać i gorzej sobie będzie radzić niż nawet T103 na swoim poziomie. Dobra, siódemki mamy zrobione, no to uderzamy, czas na 6. poziomy. No i tutaj to nie jestem ekspertem, trzeba byłoby zawołać Deda 87. Ded 87 na pewno by pomógł. No ale jak Deda nie ma, no to trzeba sobie radzić bez niego. A46, nie jestem wielkim fanem, zagrałem w tym życiu kilka bitew, więc ciężko mi o nim cokolwiek powiedzieć. I niestety, ale większość szóstek wyląduje gdzieś tam w C-tierze, ponieważ nie są to za dobre maszyny na 6. poziomach i nie wnoszą zbyt dużo do rozgrywki. Co my jeszcze chcemy? Skoro Brytola mamy, no to wypadałoby też powiedzieć o tym niemieckim czołgu, jakim jest PZ-4S. No, to było kiedyś fajne, ta PZ-4 była kiedyś bardzo fajną maszyną ogólnie na tych niższych poziomach, ale pamiętam, dostała nerfa i zabrali jej działo. I chamsko tutaj Wargaming potraktowało ten czołg i już nie był tak pożądany, fajny i przyjemny do grania. Jeżeli się mylę, to mnie skorygujcie, ale mam wrażenie, że dawno, dawno temu właśnie ta maszynka nerfa dostała. Kolejną maszyną będzie M4A1 FL10. Magazynek papierowy na 6. poziomach, dużo KW2, wiecie o co chodzi, trochę boli jak się taką bombę dostanie. No wolałbym, żebyście tym nie grali. Jeżeli szukacie sobie meda, to na spokojnie możecie sobie wybrać tego gagatka, bo on jest dużo przyjemniejszy, dużo bardziej taki responsywny, jeżeli chodzi o granie. Jest to Cromwell B. Możecie sobie zobaczyć gdzieś tam moją gierkę z Cromwella B i ja go personalnie ciągle lubię i mam fan nim grać, tylko pamiętajcie, że to wypluwa z siebie pestki jak szalone i dać bym dał wszystko mu pod działo, żeby dobrze tutaj móc przyfarmić. Niestety trzeba tym często strzelać z golda, więc gdzieś tam spada nam tutaj ilość zarabiania kredytów, co boli, no ale takie jest ludzkie życie, nie ma zawsze łatwo. I toga pod względem fanu, proszę nie zjedzcie mnie, bo normalnie powinien wylądować tutaj, okej? To powinien być C-tierem, ale wyobraźcie sobie, że gracie sobie z ziomeczkami i gracie sobie na 3 hot dogi, stary. No gracie na 3 togi, macie łącznie prawie tam 6000 HP, bo ta maszyna ma absurdalne ilości punktów żywotności, ma dobre, fajne i okej działko, tylko jego problemem jest to, że to jeździ wolniej niż Maus stary, albo jeździ wolniej niż ślimak się tam ślimaczy i... Ślimaki nie chodzą, ale wiecie o co chodzi. No to tak, to boli. Arta poluje na ciebie zawsze i wszędzie. Arta będzie bardzo bolała. Takie jest życie smutne toga, ale pod względem fanu, jak ktoś lubi sobie zrobić taką gierkę na 3 togi, no to na pewno odda. To jest... całkiem dobry hatek, czyli Tygrys 131. Uważam, że to jest jedna z lepszych maszyn na 6. poziomach, definitywnie do pogrania. Ja wiem, że tutaj pancerz nie jest jakiś super mocny, ale działo ma na tyle przyjemne na tym 6. poziomie, że ja skłaniam się na spokojnie, żeby dać go do B-tieru. Jeżeli nie lubicie takich czołgów jak Tygrysy, no to zrozumiem, dlaczego wylądowałby gdzieś tam niżej. Ale duży profil, całkiem fajnie ma HP, całkiem przyjemne działo, nie mam problemów z tym, żeby tym grać, ja się raczej tym dobrze bawię. A teraz wam pokażę lodówę na 6. poziomie i to jest 100Y i ja to też daję do B-tieru, bo to jest bardzo memowy czołg i można tym całkiem ciekawie kredyty pozarabiać. Dlatego, jeżeli szukacie takiej maszynki jak ta, no to na spokojnie będziecie w stanie tym porobić niezłą demolkę. Bardzo fajna alfa jak na ten poziom, tylko pamiętajcie, że to jest duży czołg, duży profil, camo, jakiegoś tam basotto to nie ma, więc będzie się świecić jak psu jajca.
Przenosimy się powolutku na 5. tiery i ja nie wiem, czy tutaj jest cokolwiek ciekawego na dobrą sprawę. To mamy Hydra, jest okej, ale to po prostu sobie jeździ. Mamy tutaj nawet bez filmików nie będziecie oglądać, bo to nie ma czego. Mamy też tego Turana. Dla mnie też nic ciekawego. T34S, z tego co pamiętam, też gdzieś było, też nic ciekawego, ale to ja, proszę nie oceniajcie mnie, ja po prostu nie chcę polecać nikomu 5. tierów oprócz jednej maszyny, dlatego je wszystkie wyrzucam w jedno miejsce. Ani TSU nie było dla mnie jakieś za ciekawe do grania, taki pyrkacz TD-kowy, ja tutaj nie byłem w stanie się na nim jakoś świetnie bawić, bo może dlatego, że się nie bawię takimi poziomami, ale uwierzcie mi, że te wszystkie czołgi z D-tieru są gorsze niż to, co jest tutaj, nawet jeżeli chodzi o 5. poziomy. Pamiętam też, że był taki czołg jak T14 i on też był za obligacje, dlatego wrzucę go tak jak wrzuciłem całą resztę maszyn. Dlatego tego T14 też wrzucimy tutaj dla świętego spokoju i przepraszam graczy z niższego poziomu, że nie wrzuciłem waszych maszynek gdzieś tam wyżej, ale ja po prostu bym tym nigdy w życiu nie grał. Za to jest jedna maszyna, którą bym zagrał właśnie na 5, która bardzo mi się podoba i która uważam, że jest mega, cholernie mega mocna i to jest jedyna 5, którą postawię tak wysoko i jest to M10RB FM. Cholernie piekielny, dobry TEDek do zabawy niż do farmienia. Pamiętajcie, nie farmimy za dużo kredek 5 tierami, albo nawet i 6 czy 7. Chcemy się skupić na farmieniu kredek na 8 poziomach, ale do zabawy, stary, mega dobre, mega mocne, potencjał na robienie uszkodzeń absurdalny, dobre działo, mamy fajny zasięg widzenia z tego co pamiętam, więc maszyna bardzo, ale to bardzo dobra. Tak wygląda moja tier lista, widzowie. Dajcie mi znać, co powinienem zmienić, albo inaczej. Nie co ja powinienem zmienić, bo to wszystko jest bardzo osobiste, czym lubimy grać i jak lubimy grać. To jest raczej tylko i wyłącznie taki drogowskaz, ok? Ja, pamiętajcie, lubię grać HTK-ami, ja lubię gdzieś tam czasami jakimś TD-kiem sobie przywalić gierkę, dlatego tutaj te wyznaczniki są jakie są, ale możecie się gdzieś tam tym posiłkować. Pamiętajcie też, że jeden będzie wolał zagrać gorszym czołgiem, bo akurat ma do niego sentyment, albo po prostu lubi taki typ dany maszyny, dlatego proszę nie bijcie, ale dajcie mi znać, co byście zrobili inaczej, co byście dali wyżej, co byście dali niżej. No tutaj są chyba bezapelacyjnie wszyscy się zgodzimy, że jako TEDek 8 tieru zarabia najlepiej kredyty, bo TEDeki 8 poziomu zarabiają najlepiej, no i to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał chociaż odrobinę był wam pomocny, ja się nagadałem, idę z psem, bo jest 1:37, a turniej się niedługo zaczyna. W sensie, że jutro. Pa, pa.